Tu jest wiadro i ja się tutaj myję. No bo nie ma łazienki. Toalety też nie ma. بتفقد صوتي ضحكتي وغناي يتفقد صوتي ضحكتي وغناي. Autobus pełny, wypełniony po brzegi. Najważniejsze, że jedziemy. Czekajcie. Tutaj? Kurczę. Nie jestem pewien, czy tutaj nie. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Jeszcze jedną stację będziemy cisnąć. O, się wystraszyłem, aż ja się wystraszyłem. Odpoczywają sobie. To są Gwinea-Bissau odkurzacze naturalne. Witam w nowym odcinku. W nowym odcinku z Gwinei-Bissau. Właśnie byłem na obiedzie. Zjadłem sobie obiad za równowartość 3,50 zł. Jak wcześniej powiedziałem na odcinku, że tutaj średnio 80% ludzi żyje za mniej niż 15 zł dziennie, no to ja też muszę powiedzieć, że ja też tutaj żyję za mniej niż 15 zł dziennie, bo trzeba zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Tutaj potężny posiłek z rybą kosztuje 3,50, ale nawet jeżeli będzie kosztował 4 zł, no to albo 4,50, to zjesz takich posiłków w ciągu dnia 2 albo 3, no i wciąż będzie to 15 zł, mniej niż 15 zł. Rozumiesz, o co chodzi? Więc jeżeli ktoś mówi, że załóżmy w jakimś kraju ktoś żyje za załóżmy, nie wiem, mniej niż $3, no to też trzeba wziąć poprawkę na to, że koszt życia tutaj jest bardzo niski w porównaniu do tego, co mamy w Europie. Pamiętajcie o tym, bo musi być punkt odniesienia. Jak nie ma punktu odniesienia, to ciężko jest sobie tak jakby uzmysłowić, bo często jest tak, że ludzie mówią: o mój Boże, żyje za 15 zł dziennie albo za 10 zł dziennie, on tam musi głodować. To tak nie wygląda, moi drodzy. Co prawda to, że kraj jest biedny, to nie znaczy, że ludzie są głodni, bo tak na dobrą sprawę tutaj urodzaj jest ogromny, urodzaj ziemi, i jeżeli ludzie nie będą leniwi, zrobią sobie ogródek, no to będzie co później jeść. Proszę zobaczyć, cebulka, ziemniaki, wszystko można sobie tutaj zasadzić i ziemia obrodzi momentalnie. Dzień dobry, kierownik się kłania. Co prawda dzisiaj nie będziemy w drodze, dzisiaj jeszcze jest wieczór, dzisiaj jeszcze zaraz idę spać, ale chciałbym powiedzieć, że jutro ruszam dalej w drogę, ruszam od Alana, pozostawiam go tutaj. Jestem pod dużym wrażeniem jego wiedzy na temat Afryki. 30 lat na czarnym lądzie, nigdy nie poznałem takiej osoby, a nie poznałem księdza, z którym jest odcinek w Zambii, czyli to jest, Alan jest drugą osobą z tak ogromną wiedzą. Powiem wam, że tak mi się ciężko śpi tutaj i tak ciężko się egzystuje ze względu na tą potężną wilgotność i na dużą wilgotność i wysoką temperaturę, i to wszystko razem tak wzięte. Powiem wam, że w tym okresie, w którym teraz podróżuję, to jest naprawdę mocne dla organizmu. Więc mam nadzieję się wyspać pod tą dziurawą troszkę moskitierą. Tutaj przygotowane wszystko już na wyjazd jutro. No i będę ruszać dalej przed siebie. Posłuchajcie, jaki koncert dają żaby. O kurde, otworzyłem, że mi przestały. Ferdek, cicho! 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 Czego ty skrzeczysz? Zobaczcie, jakie hardkorowe warunki. Tu jest wiadro i ja się tutaj myję. No bo nie ma łazienki. Toalety też nie ma. Do toalety chodzę do najbliższej restauracji. No i na tej miejscówce są karaluchy, pajęczaki i wszystko co najgorsze. No ale nie ma za bardzo wyboru w Gwinei-Bissau. Chyba żebym pojechał do centrum i załadował 400 zł albo 300 za hotel. No takie to jest życie w podróży. Jak widzicie, luksusów nie ma u kierownika. Może kiedyś się dorobimy. No to wszystko jest under construction, moi drodzy. Zobaczcie. Ale mam łóżko, materac, moskitierę. To jest game changer. To zmieniło w ogóle moje podróżowanie.
No i tutaj ładuję sobie elektronikę, a tutaj sobie powiesiłem rzeczy. No więc tak to wygląda mniej więcej, nie? Moi drodzy, często pytacie, jakiego sprzętu używam. I na przykład taka szczoteczka jest zarąbista, składana. Albo na przykład takie organizery. Wszystko opisuję na swoim blogu, tam jest lista sprzętu i od razu zaznaczam, że ta lista sprzętu jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób wspierających, dla patronów, bo chciałbym też się odwdzięczyć nawet w tak niewielkim stopniu za tak duże wsparcie dla osób, które pomagają mi podróżować i robić ten materiał. Więc tam znajdziecie cały spis mojego sprzętu z komentarzami i też spis programów, które używam do montowania, programów, które używam do podróżowania, na przykład na smartfonie. Więc tam jest cała masa takich sytych, mięsistych informacji. To tak od kierownika. Jakbyście mieli trochę hajsu wolnego. Dobra, ja już chyba jestem gotowy na jutrzejszy dzień, na jutrzejszą trasę, więc idę spać. Dobrej nocy. Proszę czarki pogłaskać. Jak ktoś ma pulpeta, to też tam pod uchem. Proszę pogłaskać. Dobranoc. I słyszymy się za 1 sekundę. Bo dzień zaraz wstanie. Moi drodzy, nowy dzień. Nowa podróż. Opuszczam Alana. Alan, thank you so much for place to stay and opportunity to meet you, bro. You're welcome back if you want. Yeah, definitely. I'm really curious how it's gonna be looks after 1-2 years. Uciekamy. Początek dnia na wsi. Wszyscy pracują. My lecimy na tuka-tuka. Lecimy na tuka-tuka. مشغول مركان مرسول تيريو قلبي قنكم مصروف ما مرباني وكالو ما قنبي أن ما لهاي من بي كسور مرتو مشغول مركان مرسول تيريو قلبي قنكم مصروف ما Zobaczcie, jaka trumna. XXL size. Teraz musimy złapać tokę na wylotówkę, żeby się wydostać z miasta. To będzie godzina jazdy minimum. Zobaczcie, co to jest. Jak kartofel, ziemniak. Zobaczcie, jak przyjemnie. Możesz za złoty 50 z centrum miasta Bissau dojechać do międzynarodowego lotniska, z którego lot do Lizbony w Portugalii jest naprawdę, powiedziałbym, przystępny cenowo. Czemu? Ze względu na to, że Gwinea-Bissau była kolonią portugalską, więc mają wciąż bardzo dobre relacje z Portugalią. O nie, myślałem, że będzie skręcał, a pojechał dalej. Wtopa. Jedna wielka wtopa, moi drodzy. No ale jestem już praktycznie na wylocie. 220 km do Gwinei Conakry, więc kawał drogi. A kurzy się tutaj ogromnie. Oczywiście to, że inwestycje, główną drogę do stolicy Gwinei-Bissau robi kto? Robią Chińczycy. Ale pyli, zobaczcie na to. Mam normalnie wszędzie w zębach i w nosie pył. Mam nadzieję, że kamera się nie zepsuje od tego pyłu. No jest zrobiona na specjalne, powiedziałbym, warunki, więc musi dać radę, ale powiem wam, że dusi, normalnie dusi w gardle. Nieprzyjemnie. Ciężarówkę złapałem. Proszę ja was, kochani. Proszę patrzeć. Hello, can I go with you? 10 kilometers. Yes.
jesteśmy. O kurde, tybelki się ruszają. Jesteśmy, moi drodzy. Jedziemy na Pacę. Ale kupą śmierdzi. Nie wiem od czego. Ale najważniejsze, że jedziemy. Do rozjazdu. Aby się dostać do rozjazdu dróg. Będzie git. Kontrola militarna, wojskowa, policyjna, nie wiem jaka, ale kierownika nikt tutaj nie kontroluje, czujecie to? Nikt mnie tutaj nie zatrzymuje, nikt mnie tutaj gitary nie zawraca, z czego ja się bardzo cieszę. Czarków niedużo, trochę przykro i nie przykro, ale że kierownika policja nie sprawdza elegancko. Przynajmniej gitary nie zawracają, nie trzeba się pocić. W Afryce Wschodniej, no to tak nie było, moi drodzy. Jak zauważycie, jak obejrzycie serię z Afryki, z 2000, tam nie pamiętam którego, 19 roku jest na kanale, to zobaczycie, ile tam było styczności z wojskiem, ile tam było styczności z policją. Albo na przykład seria z Iraku, to jest też w ogóle inny, odrębny temat. Dobra, koniec trasy. O, że ja to w ogóle na końcu świata w Afryce. Takie rzeczy. Nie, Sofi. Żeby nogi nie połamać. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Idę dalej. Podjechał 10 km na wylot i teraz będę się tłuc z wioskami, aż coś złapie. Jakaś muszka albo komar mnie w dupsko ugryzł. Tak swędzi strasznie. Nie wiem jakim cudem. Nie mam pojęcia jakim cudem. Najgorsze miejsce. Tylko w Afryce. Stacja benzynowa, dystrybutor wyłączony. 5 litrów paliwa można kupić z butelki. Karty lojalnościowe obniżające cenę zakupu oczywiście niedostępne. Ty, świnnuchę by przejechał, a normalnie reagują na głos, wiecie? A chciałem zawołać, ale to by przejechał i schabowy by był. To by była lipa. Ichniejsze alko. Babok. 1 litr. 40% siły. Ładują to na potęgę. Wszędzie można kupić, ale 40% ktoś by powiedział w Polsce niedużo, ale tutaj to jest ogrom. Taka buteleczka to jest w stanie zamieść, obstawiam, że do 3 osób. Z chłopakami przyjechaliśmy, bo oni są serwisantami tej anteny takiej GSM sieci Orange i tutaj, żeby sygnał był, to musi iść silnik spalinowy. Tutaj mamy silnik spalinowy, oczywiście na diesel. No i zobaczcie, co jakiś czas ktoś musi przyjechać, wlać diesel po to, żeby można było odbierać sygnał i komunikować się. Obstawiam, że nie wiem w jakim promieniu, ile kilometrów, ciężko powiedzieć. Może 200, może 150, ciężko powiedzieć. Ale mają dobrą tą sieć tutaj w Orange. Leją paliwo. Sytuacja, powiem wam taka. Żeby antena była, żeby była bezpieczna w Afryce, to nie tylko tutaj odnośnie Gwinei-Bissau, odnośnie wszystkich krajów, bo tak to wszystko działa. Podpisują umowę z lokalnymi, którzy mają tutaj dom, proszę bardzo, no i działkę i mieszkają tutaj. To dzięki też temu, że oni tutaj mieszkają, to moi drodzy, ta antena jest bezpieczna. Bo w innym przypadku, gdyby nie było tutaj lokalnych, to by tą antenę rozkradli. Pomimo, że korzystają z sygnału i dzięki niemu mogą się komunikować, to i tak tego nie kminią, że jak rozkradną te kable miedziane i te akumulatory, to nie będzie to działać, to i tak nie działa. To musi być 24 na dobę pod kontrolą. Zobaczcie, też tego wiecie, czego nie kminie?
tego pomyślunku tutaj w Afryce. Są panele słoneczne, oni się tym opiekują, ale jeżeli oni tego nie wytrą, no to efektywność panelu słonecznego jest bardzo słaba. Niestety. A tych paneli jest trochę, żeby ta antena działała. No i je trzeba regularnie po prostu myć. Bo jeżeli one nie będą myte, to będzie lipa. Patrzcie, jak kable zaizolowane workiem plastikowym. No to chyba niedobrze. Jak elektrycy są, to mogą się wypowiedzieć na kanale. Ale wydaje mi się, że to nie jest dobre, zwłaszcza na takim dużym słońcu, nie? Taki worek. W sumie plastik izoluje, ale nie jest to chyba najlepszy pomysł. Bafata 28 kg, proszę was, a gdzie nie pojadę, to wszędzie projekty, w których udział bierze Unia Europejska. No wszędzie, mówię wam, jest tak dużo, że normalnie szok. Ja jedę jakąś komidę znaleźć, coś pojeść, bo tak się jeść chce, a jest pierwsza, a dobrze idzie dzisiaj, naprawdę, nie zapeszać. Zobaczcie, pani paprykę ubija. O, ale chlapie, kurde, chlapnąłem na kamerę trochę. Fajnie. Zobaczcie, tutaj mają jeszcze jakieś... Na jedzonko przyszedłem. Co to za bulwa? Nie wiem. Tutaj jakieś patyczki, a tutaj ostre papryczki czerwone. Tutaj się lokalnym busikiem zabierają, a ja będę jechać w tamtą stronę, na granicę. Jestem teraz w lokalnej restauracji, knajpce. Pani podała ryż z mięskiem i z czymś czerwonym, coś z pomidorów pewnie zamieszane. Muszę trochę odpocząć, bo tutaj te drogi są po prostu jak ser Mazdamer. Raz całkiem ok, a raz takie tragiczne, że normalnie jedziesz po prostu 5 na godzinę, żeby osi i kół nie wyrwało. Zobaczcie, jakie jedzonko. Do granicy z Gwineą Konakry zostało jeszcze 100 km, więc możliwe, że uda się dzisiaj to zrobić, ale nie daje ręki uciąć. Kawy tutaj nie kupisz normalnej, tutaj tylko kupisz, wypijesz Nescafe. 35 groszy Nescafe kosztuje. Sobie wypijesz, ciepłe, trochę z cukrem. Tutaj, jak wspominałem, w całej Afryce jest problem tego, że cukrzyca jest duża. Cukru białego wcinają jak szaleńcy. Bardzo dużo. Ja zawsze piję gorące napoje, ponieważ łatwiej jest wytrzymać wtedy na gorących temperaturach. Nie zimne, tylko gorące. Gorące działają długotrwale na plus, taką temperaturę, a zimne na minus. Na początku jest tylko przyjemnie, ale później one niezbyt dobrze działają. A tutaj szefowa w prawym dolnym rogu sobie wcina obiadek. Kiedyś muszę być bogatym człowiekiem, bo w Afryce tak nie mówią, że jestem bogaty, a przepowiednia afrykańska sprawdzić się musi. Więc kierownik kiedyś będzie dzianym gościem, mega dzianym gościem. Pani nakarmiła, mama afrykańska, idę dalej. Zobaczcie, panele słoneczne z Chin zwojowały Afrykę, a ma to sens, bo takim panelkiem radio sobie odpalą, takim panelkiem jakaś tam żarówka będzie szła, takim panelkiem, hello, proszę, jak światło potrzebne, to i latarka na taki panel słoneczny. Ma to głębszy sens i bardzo mi się podoba ten pomysł. Zobacz, tutaj kolejne radyjko, zobacz jakie eleganckie, przenośne radio na solar i normalnie łapie energię. Fajne. Zobaczcie włosy, normalnie włos jak na brodzie, nie? Oui. Jak na brodzie, te włosy kosztują 150 i temu te dziewczyny robią sobie takie zobaczcie, warkocze, żeby mieć więcej na głowie. O, zobacz, jaka fryzura gruba, ostro. Tutaj inne kolory są. Woman. Jaka pułapka. To nie na myszy, to na szczura. Na jaszczurkę. Cholera go wie na co. Taka wielka. To
Bandytę by wcięło, ale duża, ja cię kręcę. Mydło naturalne tutaj od kolegi. Pytam uczciwie, no natural. No natural. Nienaturalne. Z nienaturalne, ale wytrzymałe. Zobaczcie, na słońcu stoi i się trzyma. Koleżka sprzedaje różne rzeczy, od cyconoszy po jakieś majciochy, po jakieś takie błyskotki dla kobiet, jakieś kremy, nie kremy. From China. From China. Zegareczki, wszystko ma tutaj. Udało mi się przejść miasto. Teraz muszę się wydostać troszkę bardziej na wylotówkę. Tutaj już końcówka jest, więc będzie łatwiej się wydostać i złapać kogoś. Opowiem wam, że po wypychaniu normalnie jak... ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Trochę tutaj wiecie, tam już español poquito, troszkę tam wiecie, jadę tam, to nie powiem portugalski, ale hiszpański w wykonaniu kierownika. No kierownik chyba będzie się uczył hiszpańskiego troszkę, tam wiecie, po able. Jedno mnie wkurza, wiecie co mnie wkurza? Czekajcie, zejdę, bo tutaj na asfalcie jest prawo dżungli. No i niestety z samochodem nie wygram. Wkurza mnie to, że mnie babka oszukała przy jedzeniu na 40 groszy. Nie to, że wiecie, tak jakby powiedziałaby, że nie ma czym wydać, tylko po prostu tak jakby spojrzała na mnie i nawet nic nie zrobiła, tak jakby to nie wiem, reszta. Przecież wiemy, że tutaj co do grosza wydają, tutaj nawet 5 groszy ci wydadzą dla lokalnego, ale już dla takiego tubaba niestety tak się nie dzieje. No ale też kolejny raz trzeba powtórzyć ważny aspekt, ważny aspekt, który... Hola amigo! Sprawdzają tutaj, co tam wywożą, ale mnie to nie ma co tu sprawdzać, bo ja tu kierownik jestem. Ważny aspekt... O kurde, zapomniałem, wypadło mi z głowy. Ale jaja. Już wiem, pamiętam. Kolejny raz muszę to powtórzyć, bo to jest bardzo ważne. W różnych częściach świata biały ma różne nazwy. Na przykład w Kenii jest to Muzungu, w Etiopii to jest Farangi, w Meksyku jest Gringo. Poczytajcie sobie o zielonych koszulkach w Meksyku, w historii Meksyku, czy też tutaj właśnie w Gwinei-Bissau mówią tubab. Tak jak wcześniej było powiedziane, tubab to jest połączenie dwóch słów too bad, czyli bardzo zły, bardzo źle. Więc no dzieci to powtarzają, nie wiedzą co to oznacza, nie znają etymologii, ale wy powinniście znać. Więc widzicie, że nie jest dobrze, kiedy tak mówią na kierownika. Bo kierownik dobry, uczynny, nikogo nie bije jeszcze. Albo jak ktoś będzie pyskował, to różnie. Ale nikt nie pyskuje. Spokojnie w tej Afryce, mówię wam, spokojnie, naprawdę. Nie można narzekać. Nie można. Siedzę pod drzewem i czekam na swój transport. Nic się nie dzieje. Od czasu do czasu ktoś powie buenas tardes, to odpowiem buenas tardes. I tak to jest. No trzymajcie kciuki, żeby szybko złapać. Cień sponsorowany od drzewa mangowego. Jak mango spadnie na łeb, no to po kierowniku. Udało się złapać stopa tutaj z koleżką, ale niestety mówi tylko po francusku. Zobaczcie tutaj w kierunku granicy z Gwineą, Conakry, jakie wodospady na rzece, niesamowite. Nazywają się Sautini. Zobaczcie, tam chłopaczki sobie, o jakiś też białas jest, chłopaczki sobie się kąpią, ktoś tam rybki łowi, ktoś pranie robi, ale pięknie to wygląda. Wow, cudo. Woda jest tak ciepła, w sensie nie jest taka, jest taka
orzeźwiająca, ale ta woda naprawdę ma, żeby nie skłamać, z jakieś 20 stopni. Autentycznie jest taka ciepła. Tu koleżka motorek myje. Jesteśmy w mieście Kłebo i na dobrą sprawę nie wiem za bardzo, czy za 30 km tam jest granica, bo na tych mapach to jest przeróżnie. Na jednych pokazuje, że to jest główna droga tam, na innych pokazuje, że w ogóle tam drogi nie ma, więc jestem trochę skołowany. No i trzeba zdawać sobie z tego też sprawę, że niektóre mapy nie są aktualizowane. No i nie wiadomo, na którą mapę się powołać. Idę kupić kolę, się napić coli. Musiałem się napić czegoś z cukrem. Zobaczcie, ile worków z wodą jest. To wszystko jest woda. Woda w workach. Kolega mnie chyba przyciął na tym, bo to kosztuje 3,50, pół litra. Pół litra 3,50 za podróbkę. No, na 98% zostałem przycięty. Bo jestem tak zmęczony, że nie dam rady walczyć. Zobaczcie, jaka siatka. I jak pachnie chlebem. Widzicie tutaj te bagietki? Tu bagietki i tu bagietki. No i oczywiście bardzo mocno na rynek weszły energetyki. Nie polecam energetyków. Bardzo dużo psują w organizmie energetyki. Double 7 bardzo mocno tutaj na tym bisałskim rynku uderzył. Ale spocony jestem. Moi drodzy, jestem na totalnym wygwizdowiu. Zasięg jest, bo jest antena. A już szczęście, do granicy 21 km, 4 km przede mną jeszcze butowania, bo to jest taka droga, powiedziałbym, przez teren gówniany. O tak bym to powiedział na dzisiaj. Moi drodzy, 21 km i jesteśmy w Gwinei Conakry. Bardzo dziękuję za oglądanie. Kończymy na dzisiaj ten odcinek. Kolejny odcinek już będzie się zaczynał z Gwinei Conakry. Muszę dzisiaj dolecieć tam szybko w miarę do granicy, żeby noc nie zastała na granicy, bo to jest podstawowa zasada podróży. Więc moi drodzy, trzymajcie kciuki i słyszymy się na dniach. Przepraszam. Słyszymy się za dni, może 2, może 1, może 3, może 5. W zależności jak będzie z internetem, bo to różnie bywa. Serdeczności, proszę zostawić kanał węglowy na kanale. Kanał węglowy na kanale. Proszę zostawić ślad węglowy na kanale, podać dalej odcinek swoim sąsiadom, ciociom, chrzestnym. Proszę zostawić łapkę. Komu uwiera 10 zł w kieszeni, to proszę wrzucić na Patronite. Na pewno się przyda i gwarantuję, że na fajeczki nie wydam. Kierowniku, wszystko będzie dobrze, kierowniku. Do usłyszenia. Czołem.